Setki ministrantów sezyło stukie na tył oltorzu w Krośticach. Ją do nich nie naulezą, bez to kans w te temacie nie modoło pejdzyniem. Ale wesprze mnie ktoś, kto przez 20 lat był w Krośticach ministrantem. Dzisiaj w tych archiwach i dokumentach parafialnych nie znajdziemy żadnych dokumentów, zapisów o chruścickich ministrantach. Dane o tym, ilu ich było, kto i kiedy był ministrantem, czy oby ministrantem, nie były dokumentowane. Pozostają wspomnienia tych wszystkich, którzy podjęli się tej służby. Dokładnego dnia w 1967 roku mojej pierwszej służby nie pamiętam, ale jedno zostało mi w pamięci. Dla mnie był to bardzo ważny, radosny i wzruszający dzień. Ksiądz dziekan Wyrwol uśmiechnął się, przywitał mnie i powiedział, że pierwszy raz sprawowana będzie msza święta przez 2 proboszczów. Dla każdego chłopca, jeszcze dziecka, bo mieliśmy wtedy 9-10 lat, byliśmy dziećmi po prostu. Bycie ministrantem to wielkie poświęcenie. Każdego ministranta cechowała niesamowita dyscyplina i posłuszeństwo. I te cechy charakteru ci chłopcy przynosili ze sobą z domu rodzinnego. Przygotowanie tych chłopców, kandydatów, tych ministrantów prowadził też ten ksiądz wikary, ksiądz Zemelka, ale później przekazywał tym starszym ministrantom swoją odpowiedzialność. Nie? I taką odpowiedzialność praktycznie ją też przejął ten oberministrant, że tak powiem. Kto był przed tobą oberministrantem? A wiesz, to był ten Piotr Weber, który tam pisał te porządki. Od Roberta Lisowskiego po Konrada Łazika, po Rajmonda Kokota, Klemensa. To byli wszyscy moi opiekunowie wtedy, kiedy zaczynałem za ministranta. Jeszcze jak szliśmy do mszy, to z tyłu ten starszy zawsze trzymał mnie tu za kołneczka, tak szedł i nie kierował. Nie? I tak żeśmy się nauczyli, czy Rani Kupkam, to Helmut był Zośka, czy może Alfred był skrzypczyk, albo Clemens Weber. W tym samym czasie zaczęliśmy być tymi ministrantami, albo Edek jak szedł Kampa, albo jak Eugen Halama. W najlepszych czasach, tam no bardziej rozkwicie, ile było więcej ministrantów w jednym czasie? Oj, to było ponad 40. To myśmy mieli kandydatów, czasami 6, 10 kandydatów z jednego rocznika. To były takie roczniki, na przykład 1964 rocznik, bardzo ten, gdzie były 3 klasy. 2 klasy były w szkole numer 1 przy kościele i 1 klasa była jeszcze w szkole numer 2. Nie? No to trzeba było ich przygotować, bo jak przyjdzie 1 kandydat, to go można, tak jak mnie w zakrystii, chłopcy tam jakoś przygotują do tej służby, a jak było 10, no to żeśmy wtedy te szkolenia przeprowadzali, ci starsi ministranci mieli te swoje grupki i prowadzili ich, to nauczyli i przygotowywali ich. Jak wyglądały takie przygotowania? Myśmy dbali o to, żeby ci chłopcy byli dobrze przygotowani, żeby po prostu nam chodziło o to, żeby wiedzieli i pojęli, że to jednak jest służba, że to jest niesamowity obowiązek. Tak jak mówiłem, że trzeba zgasić ten telewizor, że trzeba po prostu, nawet od tych gospodarzy ci chłopcy, tą miotłę czy te widły położyć do roga i powiedzieć mamie, mamo, ja mam służbę, ja idę do ten. Co tydzień mieliśmy te zbiórki i co tydzień przychodzili ci kandydaci, ci młodsi ministranci. I to było takie lekcje. Myśmy się uczyli, kiedy, co, jakie czynności są do wykonania, kiedy się dzwoni, jak się dzwoni. Żeby nie robić takiego larma, przy ćwiczeniach braliśmy 2 drewka i po prostu każdy z nas ćwiczył te ruchy. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. No a później było takie już, że tak powiem, jak już ten początkowy okres w tym kandydacie, to i takie luźne spotkania były. Ping-ponga graliśmy w salce, jak były ferie. Nie było nic wtedy, nie? A jednak ci chłopcy, ci księża, tak jak Zemelka, stół ping-pongowy zorganizowali, no i tam żeśmy chodzili, turniej ministrancki żeśmy robili, nie? Zemelka grał bardzo dobrze w ping-ponga, Zośka Helmut grał w ping-ponga. Potańcówki żeśmy robili, jak starsi ministranci z Marianką, a to ksiądz Zemelka z panią Anną tańcował, ksiądz Wyrwol z panią Konstantą siedzieli i pilnowali nas.
Tak, także to były takie wspaniałe czasy, bo nie było żadnych innych ofert dla tych dzieci, nie? Dla tej młodzieży. Teraz się słyszy o tych aferach i my tego nie znamy. Nie? My tego nie znamy. Dla nas to ci księża, kurczę, byli praktycznie wszyscy, że tak powiem, święci. Trzeba ich trochę znać, trzeba ich szanować. Oni nas szanowali jako ministrantów. Także nie wiem. Dla mnie to było takie wzbogacenie życiowe. Być tym ministrantem.